Każdego roku na przełomie maja i czerwca tysiące pielgrzymów uczestniczy w uroczystościach Señor de Cuyuriti, czyli Pana Cuyuriti. Ceremonia ta odbywa się na obszarze pomiędzy górami Colcapunku oraz Sinacara, na wysokości powyżej 4800 metrów nad poziomem morza. Dla lokalnej ludności te góry są święte i posiadają status Apus, czyli górskich bóstw. Festiwal przebiega przede wszystkim wśród muzyki, tańców oraz procesji, które nigdy nie ucichają. Cześć kochani, zaczynamy dzisiejszy szalony vlog, bo idziemy na jeden z najbardziej niezwykłych festiwali, myślę, że na całym świecie. Jesteśmy w Peru, w wiosce Małajani, 3 godziny lokalnym autobusem od Cusco i idziemy na 4800, gdzie dzisiaj będziemy spać i gdzie będziemy obchodzić festiwal, który się nazywa Cuyuriti. Także zaraz Wam opowiem historię tego festiwalu, a teraz 8 km w górę i pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj idąc do góry, wszędzie są takie stędy, że tak powiem, takie sklepiki, możecie kupować wszystko, co Wam potrzeba. Możecie też kupić owoce. Na górze będzie jeszcze drożej. Wszyscy mówią, że będzie coraz drożej. ¿Qué es eso? Es chicharrón de cerdo. Ah, de cerdo. Sí. Oczywiście po drodze macie świnkę morską. ¿Y cuánto cuesta el cuy? 35. ¿Y come mucha gente comer? ¿Sí? Es caro, ¿no? Qué bien. ¿Y qué tiene más? Chicharrón de alpaca. Ah, chicharrón de alpaca. ¿Qué están bajando? Estamos subiendo, nosotros estamos subiendo. Ah, también. Sí, nosotros también estamos subiendo. Ah, ¿y dónde están? Yo de Andahuayla. Ah, ¿y ustedes? Nosotros de Altahuayla. De Andahuaylas. Ah, qué bien. Gracias. ¿Y usted? Sí, Pachanta, sí. Ah, Pachanta. Nosotros de Arequipa. Ah, sí, nosotros también. Ah, qué bueno. ¿Ya ha ido al señor? Recién va a subir. Ya vamos. Subimos. ¿Ya fueron? Ya, vamos ahora. Subimos. Ah, subimos. Hay que subir. Gracias. Listo, ha sido un gusto. Gracias. Słuchajcie, teraz znosili ciało człowieka, który podobno umarł. Co roku na tym festiwalu nie umiera dużo ludzi, ale zawsze są to 2-3 osoby. No powiem Wam, że czasami przychodzą tutaj osoby starsze, które wychodzą tak wysoko na 4800, które nie mogą wychodzić, które nie czują się dobrze na takiej wysokości, a mimo to chcą być na tym festiwalu, bo tak jest to dla nich ważne wydarzenie. Ostatnio była nawet kobieta w ciąży i wiem, że ją brali do szpitala, że tak się źle czuła. Coś, co każdy powinien wiedzieć przed przyjazdem do Peru, to fakt, że jest to kraj katolicki. Jednak synkretyzm religijny występuje tutaj na każdym kroku. Andyjska kosmologia z tradycyjnymi wierzeniami współistnieje z wiarą katolicką. Do dziś wiele ważnych rytuałów, ceremonii, a w przypadku Cuyuriti pielgrzymek celebruje postaci katolickie Apus czy Pachamamę, czyli Matkę Ziemię. Mówiąc zwięźle, Señor de Cuyuriti symbolizuje Jezusa Chrystusa. Mimo że w języku quechua Cuyuriti dosłownie oznacza gwiazdę śniegu. Ten najważniejszy festiwal odzwierciedla próbę Kościoła katolickiego wymazania kosmologii andyjskiej na rzecz katolicyzmu. Ale tak naprawdę nieumyślnie wyznaczyli drogę współczesnemu, synkretycznemu systemowi wierzeń. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora, ¿cuántos años tiene su hija? Un añito recién. ¿Un añito? Hola, qué fuerte. ¿No va a ser frío para la niña arriba?
Dlaczego akurat to miejsce stało się święte dla Peruwiańczyków? Legenda głosi, że w 1780 roku w pobliżu lodowca Colquepunku miejscowemu dziecku o imieniu Marianito ukazał się chłopak o jasnej karnacji o imieniu Manuel. Ten jasnej karnacji chłopak rozmnożył wiele lam i alpak Marianita oraz pomagał mu pilnować stada. Władze kościelne, jak o tym usłyszały, to postanowiły sprawdzić, co się dzieje w tym miejscu. Arcybiskup pochylił się, żeby dotknąć ramienia białego chłopca, który stał na skale, ale ten przemienił się w drewniany krucyfiks, na którym Chrystus był w agonii. Miejscowe dziecko, gdy zobaczyło, że jego przyjaciela już nie ma, zmarło ze smutku. Dziś w kościele, w dolinie Sina Cara, można zobaczyć wymalowany na tej skale wizerunek Chrystusa, u stóp którego młody Manuel przemienił się w krucyfiks. Słuchajcie, dochodzimy już do celu głównego, czyli do ołtarza i tam, gdzie po prostu są wszystkie zespoły. I oczywiście wszędzie macie straganiki. Można kupić różańce. Można kupić, uwaga, auta. Patrzcie. Tak. To wszystko składają właśnie w ofierze, czy to Jezusowi Chrystusowi, czy Pachamamie, czy na przykład domy składają w ofierze, żeby mieć pieniądze na dom, więc będą kupować takie domy. Widzicie te domy? I potem, albo takie auta, to nie jest dla dzieci, słuchajcie, to jest po to, żeby składać po ofierze i żeby błagać, żeby prosić o takie auta. Także tak to wygląda, już jest 7 wieczorem. Ah, qué bien. Ay, mi Juliaca querida, ¿dónde pudo alzar? Nie no, słuchajcie, szukaliśmy namiotu naszych arrieros, naszych znajomych, bo oni tutaj właśnie dają jedzenie, oni pochodzą z wioski obok i słuchajcie, znaleźliśmy, a tu jest, no nie wiem, chyba z 1000 takich namiotów. Mama! Także słuchajcie, hola! Hola, ¿qué tal, Adrián? Hola, ¿qué tal? Hola, Felicita. O, to jest, słuchajcie, żona Hernana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están? ¿Bien? Otra vez. ¿Ima sutiki? Fatínico. Soty japonny? Niko, wykryj na imię. Mama Tengo el naszego mismo. znajomego. I tutaj. Słuchajcie, Nika robi promocję zupy. Chairo de la casa! Bo my tu jesteśmy u naszych znajomych. Urodzinki, która gotuje wszystko i wiecie, no oni tak zarabiają, sprzedając swoje jedzenie tutaj, bo są z wioski obok. My ich znamy, ponieważ robimy ich tata tej tutaj rodziny, gospodarz, on robi z nami, Hernan robi trekkingi, także od niego zawsze mamy namioty, konie, on się całą organizacją trekkingu, to są jego synowie. Także słuchajcie, teraz pijemy. Wiecie co to jest? To jest krem z bobu. Bób. Aba, no. Bardzo dobre. I tutaj nam przygotowują trucha frita, czyli strąg smażony. Słuchajcie, tutaj mamy strąga. Naprawdę nie wiedziałam, że dostanę na 4800 strąga. I do tego ziemniaczki. Happy? Będziesz jadł? Ja też jestem tak głodna. Oczywiście, amor. To jest raj na 4800, wiesz? Tak. Equipo. ¿Qué es, amigo? ¿Cañazo? ¿Qué es? ¿Este no va? W miejscu festiwalu przez 5 dni codziennie, bez przerwy są tańce, śpiewy i wspólne granie.
Jednym z najbardziej dominujących tańców to Jałar Maju, co w języku quechua oznacza rzekę krwi. Taniec ten jest wykonywany tylko przez tak zwanych ukuku, czyli mężczyzn przebranych w kudłate futra z wielobarwnej przędzy oraz pełnej masce na głowie imitującej niedźwiedzia. Każdy z tych mężczyzn ma ze sobą bicz, który jest niezbędnym rekwizytem, a taniec zawsze przebiega w ten sam sposób. Najpierw para ukuku łączy ramiona i tańczy razem do przodu i do tyłu. Następnie dwaj ukuku uderzają w siebie wzajemnie biczami po nogach. Kiedy tempo melodii wzrasta, nieustannie biją się nawzajem. Po parunastu sekundach bitwy na bicze, inne ukuku przerywa walkę, wpychając się pośrodku dwóch pierwszych mężczyzn. Ten taniec symbolizuje braterstwo, zaufanie oraz honor. ¿Y cuántos días se quedan? 2 días, 2 ¿De días. dónde vinieron? Marcapata, Marcapata, ¿dónde es? región Cusco, provincia que es picante, de Marcapata. Ah, ok. Y entonces, ¿ustedes son católicos? Sí, católicos. Fake creyentes. Ah, sí, y vienen acá también para rezar o pedir algo o solo para bailar. No, pedir siempre. Por fe. ¿Por fe? Claro. Ok, gracias. Jakbyście się zastanawiali, co jeść tutaj na festiwalu Kuyuriti, no to macie wszystko. Anticuchos i wszystkie inne. Popatrzcie na to. ¿Cuántos años tiene? Tiene un añito. Ay, Jezu, moje roczne dziecko. ¿Cómo se llama usted? Victoria. Victoria. ¿Y por qué vino acá al señor de Kuyuriti? Siempre vengo cada año. Cada año. ¿Sí? ¿Y usted de dónde viene? Yo soy de Sicuani. Ah, entonces bueno, no es tan lejos, pero Cerca. todavía, sí. ¿Pero por qué? Al Señor. ¿Para la fe? Sí, con mi fe yo vengo a pedirme. Sí. Y yo me deseos. ¿Y es su esposa? ¿Sí? ¿Y usted lo mismo? Sí, cada año. ¿Sí? Sí, cada año venimos. Con Ah, qué fe. bien. ¿Qué tal? ¿Tienes miedo? ¿Y qué están haciendo? Estamos preparando gelatina. Ah, es gelatina. Sí. ¿Y van a venderlo? Sí. ¿A cuánto lo venden? Un sol. ¿Un sol? Sí. Qué bien. ¿Y quién va a vender? Segundino. Secundino. ¿Es un buen vendedor? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Lo llevo. ¿Sí? 6. A. Słuchajcie, ta mała dziewczynka to jest córeczka jednej z córek naszego znajomego Hernana. Ma na imię Flor Milagros. I słuchajcie, 6 lat i już pracuje. Żelatyna idzie do środka, pudełka i potem to sprzedaje. Estoy hablando de ti. Tutaj Jessica, ja nawet nie wiedziałam, ona ma zaraz tutaj z tyłu, ma swoją dzidziusię. ¿Cómo se llama tu bebé? Mayra. Mayra. ¿Y tiene 2 años, no? Sí. I ma 2 latka to dzidzia. Kurde, zimno. Ay, me kłamie. 4800 w końcu. Idziemy spać. Dobranoc. Nad ranem była niesamowicie mistyczna atmosfera. Tysiące namiotów w tej przepięknej dolinie z muzyką w tle oraz tancerzami tworzyło niecodzienny spektakl dla nas. Wszyscy ludzie przygotowywali się do powitania najważniejszego momentu dnia, czyli wschodu słońca. Słońce odgrywało centralną rolę w wierzeniach andyjskich,
szczególnie w imperium Inków. Było czczone jak najważniejsze bóstwo, symbolizujące życie, władzę i boskość. Na tym festiwalu najodważniejsi ludzie szli aż do lodowca na powyżej 5000 metrów nad poziomem morza, żeby w ten sposób przywitać się właśnie ze słońcem i żeby przenieść lód z powrotem do wioski jako błogosławieństwo dla społeczności. Kochani, 6 rano, no ja się nie wyspałam, powiem wam, że muzyka grała cały czas, po prostu z wszystkich kierunków, stron świata grała muzyka, bo wszędzie po prostu tutaj są różne orkiestry, które przychodzą z tymi zespołami tanecznymi. O, na przykład tutaj. Także naprawdę się nie dało spać. Dzisiaj jest 6 czerwca, jest to ostatni dzień Kujuriti, jest to również najważniejszy dzień. Dzisiaj o 9 ma być jakaś bardzo ceremonialna msza i potem wszyscy będą stąd schodzić. Także my to wszystko zobaczymy. I powiem wam, że wczoraj jeszcze tutaj nie było tyle namiotów, ile jest dzisiaj. Dzisiaj już cała tutaj dolina, jest wszędzie mnóstwo namiotów i szacuje się, że jest około 100 000 osób. Entonces, ¿usted de dónde viene? Lares, Cusco. Sí, Ah, Lares. Lares. Qué bien. Sí, hemos ido a Huasi. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué usted vino acá? ¿No? ¿Por qué usted vino acá? Este es bailarines. ¿Para? Bailarines. Bailarines. Ajá. ¿Usted baila también? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Y para qué más? Eso no me sé. ¿Eso nomás? ¿No para la fe? No. No. Soy católico, sí, me bautizaron así. Pero más allá uno busca su propio camino en esta vida, su propio cañán. Capañán, usted tiene su camino, usted también tiene su camino, por eso está acá. Más allá de acá un camino del despertar, el Monañán, el camino del amor. To jest Hernan i właśnie my z nim robimy trekkingi Ausangate i on też, żeby sobie dorobić, właśnie przyjeżdża tutaj na Kujuriti, bo to Kujuriti jest w wiosce Małajani, 20 minut od wioski, w której on mieszka, Tinki, więc wszyscy tutaj lokalni ludzie, którzy mieszkają w pobliskich wioskach, właśnie tak pracują jak on, czyli sprzedają jedzenie. Cała tutaj jego rodzina jest, wszystkie dzieci, nawet wnuki i wszyscy pomagają, nawet 6-latka. Jak widzieliście, robiła żelatynę, wkładała żelatynę do woreczków, a potem to jego syn sprzedawał 14-latek za złotówkę każdą żelatynę. Także słuchajcie, to jest mega ciężka robota, bo jesteście na 5000 metrów nad poziomem morza cały czas. Jest bardzo zimno, widzieliście warunki, w jakich my spaliśmy. My spaliśmy tak jedną noc, ale oni śpią tak cały tydzień. Także no, podziwiam. Dodatkowo właśnie Hernan ma konie, więc on 2 razy na dzień idzie do Małajani, bierze ludzi na koniach i idzie tu do góry i znowu idzie na dół i idzie do góry. Tak też zarabia. Czyli codziennie robi 32 km. On na nogach. De día 2 viajes. 2 viajes, ¿no? De noche también 2 viajes. Ah, de día y de noche 2 viajes? De días 2 viajes. Después de noche también. Entonces 4 viajes en total. Sí, ¿Y entonces cuánto cobras por el caballo? 80 soles. Ah, ok. Sí, Pues no es tan, no, es caro. hasta 150. Hasta haciendo, ¿y si es la noche es más caro? Sí. Entonces te das cuenta, él hace 32 kilómetros en el día, 32 en la noche. Y tiene que dormir. Y trabaja. Sí. Czyli 64 km robi w ciągu, 64 w ciągu dnia, Tak. tak, to 4 razy robi. I dzisiaj nad ranem przyszedł i spał tutaj z nami. 2 godziny, 3 godziny w ciągu dnia śpi. To jest szalony dla mnie. Słuchajcie, ja śniadanko zjedzone, dobrze, że ja sobie wziąłam czekolady na śniadanie, bo Niko chyba będzie jadł pstrąga, nie? Nie, tylko A nie, tylko ryż i ziemniaki. No to jeszcze lepiej. Słuchajcie, i na śniadanie też mamy pstrąga. Miał być tylko ryż z ziemniakami, ale tutaj rodzina Hernana dała
pstrąga Nikolasowi oczywiście. Patrzcie, jak wszyscy pracują. Wszyscy pracują. Super wygląda. No, dużo. Popatrzcie, jak ta kobieta pracuje. Ta kobieta całą noc pracowała. Żona Hernana. Felicita, tú has trabajado toda la noche, ¿sí? Escucha. ¿Estás trabajando toda la noche? ¿No eres cansada? Słuchajcie, dla nas to już jest koniec, my wyjeżdżamy z Cuyuriti, także muchas gracias para todo. Para la comida muy rica, para que hemos podido dormir. Entonces, muchas gracias. Cuyuriti jest nie tylko ważnym wydarzeniem religijnym, ale także społecznym i kulturowym. Festiwal łączy ludzi różnych społeczności i kultur, podkreślając jednocześnie ich wspólne dziedzictwo i tożsamość. Dla wielu uczestników jest to także okazja do duchowej odnowy i wzmocnienia więzi z przodkami i naturą. Jest on również wyrazem bogatej i złożonej historii regionu andyjskiego, gdzie różne tradycje i wierzenia łączą się w harmonijny sposób. Przez wieki, zamiast wymazać tradycyjne wierzenia, katolicyzm został przez nie przyswojony, tworząc unikalny system wierzeń, który trwa do dziś.